Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik, a mianowicie wpadło mi takie pytanie, ponieważ ktoś zapytał mnie, czy można sobie gotować jedzenie w puszce z konserwy. Ten ktoś miał tutaj na myśli to, że jeżeli gdzieś wychodzi w teren, na przykład robi sobie gdzieś ognisko, to czy po prostu może użyć po prostu tej puszki, tej konserwy, w której to jedzenie jest, zamiast po prostu dodatkowego garnka. A więc tak, moi drodzy, może przejdźmy sobie do tego tematu, ale zacznijmy najpierw troszeczkę od tyłu. Konserwy są naprawdę bardzo fajnym wynalazkiem, ponieważ jedzenie w nich możemy przechowywać naprawdę bardzo, bardzo długo, ponieważ tam się nie dostaje żadne powietrze, tam się nie dostaje woda, tam się nie dostają jakieś inne patogeny i tak dalej. Więc naprawdę takie jedzenie z takiej konserwy możemy latami jeszcze zjeść. Często bywa tak, że kończą się daty już w tych konserwach, a one jeszcze nawet 10, 20, 30 lat dalej cały czas są dobre i można je zjeść. O ile oczywiście blacha nie przegnije i tak dalej. Konserwa jest wykonywana z bardzo cienkiej stali. Jednak pojawił się później problem, który musieli rozwiązać producenci tego, a mianowicie taki, że na zewnątrz dodano troszeczkę jak gdyby cynku, czyli tak zacynkowano to i od wewnątrz dodano cynku. Bardzo długi okres było tak, że były pewne normy tego cynku ustalone, które mogły przejść do tego jedzenia, ponieważ przechodził ten cynk do jedzenia. Później wprowadzono taką cienką plastikową warstwę, która jest w środku puszki. I tutaj w sumie nie wiemy do dzisiaj, w których puszkach ona jest, a w których puszkach jej nie ma. Nie sugerować się tutaj tym, że jeżeli widzimy, że puszka jest biała w środku, to już na pewno będzie ten plastik w środku, ponieważ ten plastik może być również w przezroczystej formie. I jeżeli po prostu popatrzysz do środka, widzisz żelazo, powiesz, spoko, tutaj tego nie ma, może być, ponieważ to może być również w przezroczystej warstwie. To niestety te plastiki zawierają BPA. BPA ma dużo negatywnych właściwości tutaj na nasz organizm i tak dalej. Zachowuje się też troszeczkę jak estrogen, czyli u mężczyzn może na przykład powodować wzrost piersi i tak dalej. Tutaj możecie się sami zagłębić to, jak tam sobie wrzucicie BPA w Google, to na pewno wam wyrzuci sporo na ten temat, bo ten film naprawdę zrobiłby się bardzo, bardzo długi, jeżeli byśmy się teraz skoncentrowali na tym BPA. Także i jest to po to też dodawane, ponieważ jeżeli była na przykład żywność kwaśna, załóżmy jakieś owoce, nie wiem, ananasy, mandarynki i tak dalej, one miały tendencję do tego, że bardziej reagowały właśnie z tym cynkiem, który był tam. Czyli po prostu było gorzej, było tego cynku bardzo, bardzo dużo wtedy w tym jedzeniu i było to po prostu przegięcie. Więc dlatego dodano właśnie te warstwy. Te warstwy są oczywiście też bonusem i jak gdyby bonusem między haczykami, że tak to powiem, dla nas, ponieważ dzięki temu po prostu nasze jedzenie może dłużej w tej konserwie być. Ponieważ jeżeli taka konserwa by nam od zewnątrz przegniła, czy też od środka zaczęłaby rdzewieć przez całe jedzenie, to wtedy byłby problem, bo nie bardzo można by to było zjeść. Ogólnie w konserwach nie ma większych jakichś konserwantów i tak dalej, ponieważ tutaj działa pasteryzacja, czyli co? Jedzenie w takiej konserwie jest ogrzewane do 100 stopni, przeważnie gdzieś koło tego i tak utrzymywane koło 20 minut, ale to też zależy od konserwy, jaka ona jest duża i tak dalej. To jest kilka czynników, co na to ma wpływ. Ale to jest praktycznie jedyna metoda konserwacji tego. Nie są tutaj przeważnie dodawane żadne konserwanty ani inne rzeczy. Taka naturalna konserwa nie powinna tego zawierać, może to tak nazwijmy, bo gdzieś w handlu można spotkać byle co i warto czasem takie składy przeanalizować, czy aby przypadkiem ktoś się tam nie połaszczył i nie sypnął czegoś do środka. Także to jest, jeżeli chodzi o konserwę, o ich historię. Teraz, czy można tego tak używać? Jak przed chwilką mówiłem, mamy w konserwie warstwę BPA. Jak wiadomo, przy produkcji już mamy te 20 minut gdzieś koło tych 100 stopni Celsjusza. Czyli każde takie małe
dodatkowe teraz jeszcze ogrzanie będzie nam prawdopodobnie zwiększać ilość tego BPA w tym jedzeniu. Czyli ja nie polecałbym ogrzewania jedzenia w danej puszce. Po prostu z tego zrezygnować. Nie bądźmy na tyle leniwi, żeby jeszcze teraz to przerzucać, nie przerzucać tego, tylko to po prostu tak ogrzać, żeby zaoszczędzić sobie umycie garnka. Nie polecałbym tego, ponieważ jeżeli zaczniemy to ogrzewać, to znowu przejdzie nam dodatkowe BPA do tego jedzenia, którego byśmy nie chcieli. Teraz pamiętajmy, że w fabrykach jest to wszystko jeden proces. Ta konserwa ogrzewa się cała do 100 stopni. Jeżeli ty teraz weźmiesz na przykład w naturze, wsadzisz w ognisko tą puszkę i załóżmy, że będzie grzało tylko i wyłącznie od dołu cały czas, to cała temperatura ci się skoncentruje na dole. Może dojść, że nawet przekroczy te 100 stopni. Jeżeli zawartość jest gęsta, możesz się zrobić taki bąbel powietrzny od środka. I wtedy nie będzie wcale chłodzenia z tej cieczy, że może dojść nawet do tego, że się ten plastik, ta warstwa aż cała stopi, albo nawet i spali na czarno. I wtedy mieszając to, wmieszasz sobie ten cały plastik jeszcze dodatkowo w jedzenie. Dlatego to jest bardzo, bardzo zły pomysł, żeby w takim czymś robić. Jeżeli już w sytuacji awaryjnej, nie wiem, zgubiłeś się całkowicie gdzieś w lesie, masz ze sobą tylko puszki z jedzeniem, masz ognisko, no i nie masz żadnego garnka przy sobie, to podgrzewasz to delikatnie. Nie potrzebujesz osiągnąć tutaj 100 stopni w tej konserwie. Ta konserwa jest też jadalna na zimno. Ją wcale nie trzeba ogrzewać, ponieważ ona jest sterylna. Czyli po otwarciu jej jest praktycznie od razu gotowa do zjedzenia. Czyli jak już ją musisz ogrzać, to ogrzaj ją do takiej temperatury, w jakiej to zjesz. Czyli 40 stopni, chociaż to i tak już jest troszkę dużo. 40 stopni na język, bo to już trzeba troszkę podmuchać, bo to się tak wydaje, ale jednak to jest już gorące. I nie więcej. W sytuacji awaryjnej mówię, bo w sytuacji nieawaryjnej oczywiście przelewasz do garnka i ogrzewasz, nie inaczej. Ale w sytuacji awaryjnej można ogrzać do 40 stopni. Ja bym tak zrobił, nie więcej, ponieważ im więcej, tym więcej będzie się ryzyko zwiększać. Również w sytuacji awaryjnej, już uprzedzam to pytanie, ponieważ to się może mi trafić, czy można gotować w puszce, jeżeli gdzieś jestem w sytuacji awaryjnej, w lesie załóżmy, nie mam nic innego, mam tylko puszkę, czy mogę tam sobie moją herbatę ugotować, czy nie wiem, mogę sobie tam coś innego ugotować. Jest taka procedura, którą tutaj należy wykonać. Jeżeli rzeczywiście nie mamy innej opcji, a musimy przegotować wodę i mamy tylko i wyłącznie puszkę, to robisz najpierw coś takiego. Rozpalasz ognisko i tą puszkę, którą chcesz użyć, wkładasz ją otworem w to ognisko, tak żeby ogień wypalił od środka cały ten plastik. On ma być cały wypalony. Możesz nawet tam nasypać tego glutu, czyli tych czerwonych takich z ogniska, tych kamyczków, drzewek i wszystkiego, żeby to wszystko porządnie od środka wypalić. To musi być wypalone. Jak już to wypalisz, to później bierzesz najlepiej piasek, jeżeli jest dostępny, albo ewentualnie jakąś glinę. No liście nie bardzo, bo one są troszkę słabe, jeżeli chodzi o to. Chodzi o to, że ten środek trzeba cały teraz wyczyścić tutaj. Najlepiej byłby do tego piasek. Wyczyścisz cały ten środek z tej puszki, przemyjesz go i on ma być czyściutki w środku. Chodzi o to, żeby się pozbyć tego plastiku. I wtedy dopiero w takiej puszce można gotować. Jednak taka puszka będzie miała ograniczone życie, ponieważ jeżeli ty wypalisz ją od środka, to bardzo szybko rozpocznie się proces korozji. Może być, że już następnego dnia, jak się obudzisz, wyjdziesz ze swojego szałasu, namiotu, to zobaczysz już pierwszą rdzę na tej puszce i wtedy już jej nie wolno używać. Także takie coś, jeżeli chodzi o tą puszkę. No chyba, że ją przed spaniem jakimś olejem, jeżeli masz dostępny, zabezpieczysz sobie, wysmarujesz, żeby ona nie zaczęła rdzewieć. Chociaż to też nie zawsze daje gwarancję, ale można spróbować.
Także to jest temat puszek. Podsumowując, nie jesteśmy leniwi i nie gotujemy w nich, jeżeli nie musimy. Jeżeli musimy, wypalamy ją od środka. Jeżeli mamy jedzenie w tym, podgrzewamy. Jeżeli już musimy, do 40 stopni. Chociaż większość konserw, tak jak mówię, można zjeść po prostu na zimno, tak jak one są. Dobra, temat wyczerpany konserw. Także mam nadzieję, że już teraz jest wszystko jasne. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.